Cześć, z tej strony Iza z kanału Isabeta po pracy. Z powodu tej oto pięknoty nastąpiła dzisiaj u mnie zmiana planów. Miałam nagrywać co innego, będzie nagrane co innego, bo potrzebowałam, słuchajcie, uwolnić ten palik, żeby mieć do innej roślinki. No ale niestety, żeby go uwolnić, no to się okazało, że muszę najpierw uwolnić monsterkę. No i tak to u mnie wszystko wygląda. Tak więc zapraszam Was na film, którego miało nie być. Jak już Wam właśnie powiedziałam, niestety dzisiaj monstera postanowiła zostać gwiazdą kanału. No więc nie będę dziewczynie tego broniła. Niech ma te swoje 5 minut. No, więc będę ją po prostu przesadzała. Chcę tą monsterę przesadzić do tej dużej monstery, takiej, co pokazywałam Wam chyba w pierwszym moim filmie, do tej. No i potrzebuję je połączyć. No bo nie ukrywam, o matko, przepraszam, bo nie ukrywam, że trochę mi jest szkoda miejsca, żeby mieć w oddzielnych, że tak powiem, doniczce i kubku. Ta już na tyle dorosła, że może być przesadzona. Raczej się z nią nic nie dzieje. Znaczy raczej, no nie dzieje się z nią nic, więc może trafić do tamtej. Jedynie co, to później Was poproszę o to, a właściwie mogę Was teraz poprosić, jak już zobaczycie tą monsterę, jak ona wygląda, żebyście mi podpowiedzieli, czy ją ciąć, czy zostawić taką, jaka jest i niech rośnie. No bo trochę nie wiem, co mam zrobić. Na pewno wiem, że ją będę przesadzała, ale to jest jedyna z rzeczy, które wiem. No dobrze, więc zaczynamy od uwolnienia naszej kochanej monsterki z tego oto kubeczka. Tutaj rósł Philodendron L. Chocoret, ale niestety no, przedstawia się on tak. Ale tragedii też nie ma, ponieważ on jest zielony, żywy, więc spróbujemy jeszcze z niego coś wycisnąć. No dobra, bierzemy się za robotę. Nie wiem co prawda jak mi to wyjdzie, bo ona jak widzicie się aż wrosła tutaj. I trochę się boję. Tu są 2 kubeczki, 2. Jak to mam zrobić, żeby sobie paznokci nie połamać? Pal licho z korzeniami, moje paznokcie ważniejsze. No ale naprawdę nie wiem, jak się w ogóle do tego dobrać, słuchajcie. Może jakbym wyjęła najpierw... nie mogę wyjąć też nawet tego. Zobaczcie, ona nie dość, że się wrosła do tego kubeczka, to jeszcze się wrosła całkiem w ten palik. Więc no, będzie w ogóle ciężkawo. A oprócz tego, że się wrosła w ten palik, to jeszcze owinęła sobie doniczkę i tutaj kupę dna zajmuje. Dobra, będziemy walczyć. Cóż, życie. W ostateczności, jak się nic nie uda, to utnę ten korzeń, ale powiem Wam, że szkoda mi tego korzenia. Wolałabym go jednak zachować. Tylko na razie nie bardzo mam pomysł, jak to zrobić. Na razie się siłuję z kubeczkiem i czuję, że zaraz wywalę. Chyba będę musiała ten kubeczek pociąć. No bo totalnie nie mam pomysłu, jak się do tego dobrać, słuchajcie. Totalnie. Tu w kubek mi chyba jeszcze wszedł, ta obramówka. No, tak właśnie myślę. Tak, będę musiała kawałek podciąć. Ojejka, ja nie mam siły tego przeciąć. No, trochę poszło. Zobaczymy, jak dalej będzie. No, nie mam wyboru, muszę to pociąć. W sensie kubeczek, ale on jest w kółko golony, sztywny. O, dobra. Bo musimy jakoś korzenie uwolnić, nie? Rozerwałam obydwa. Może tak spróbuję Wam pokazać, żebyście widzieli. Zabieramy. Tu jakiś suszek spadł. Jeszcze muszę tą monsterę trzymać, żeby mi się nie wywaliła. Udało mi się rozszczepić kubeczki prawie. Spróbujemy najpierw wyjąć ten zewnętrzny. Dobra, zewnętrzny zdjęty. Połowa sukcesu. No i teraz muszę zdjąć ten.
Nie, ja to chyba należąco, słuchajcie, zrobię. Trudno, ceramis mi się wysypie, pomiesza z tym, ale no cóż. Dobrze. Delikatnie uwalniamy wszystkie korzenie. No. To ten, co wrósł się tutaj w ten rowek, co jest. To był korzeń powietrzny, ale teraz już się z tego zrobił normalny korzeń. Cudownie, po prostu mega, mega. Och, wy nic nie widzicie, no pięknie. No, teraz będzie lepiej widać. Może. Ja tu ten kubek rozcinam. Dobra. Coś tam niecoś rozcięte jest. Zobaczymy, co z tego wyszło. Okay. Dobra, udało mi się oswobodzić. I teraz muszę oswobodzić ją dalej. Ceramisu to mi trochę szkoda. Tego nie, ale ceramisu tak. No i cóż, muszę chyba odpiąć najpierw filodendrona. No właściwie tą resztkę, co została. On się nawet, słuchajcie, nie wrósł, chociaż miał. Korzenie ma takie sobie. Więc tutaj nie będziemy się jakoś specjalnie nim przejmować. On się nadaje tylko na ogryzki. Tak się prezentuje, czyli się nie prezentuje. I jego sobie odłożę na razie gdzieś na boczek, bo z niego potem właśnie nie wiem, czy porobię ogryzki i wrzucę do pudełka z mchem, czy słuchajcie, wsadzę go po prostu normalnie do kubeczka, do podłoża i przykryję, żeby on sobie próbował odbić. No, bo z nim jest niefajnie. Tu miał taką grubą łodygę, tutaj jest coraz cieńsza. No, trochę mi nie wyszło z nim. No i teraz walczymy dalej z moją panną monsterką. Tu jest strasznie suchy mech, więc boję się, że ja te korzenie naprawdę pokiereszuję. I tego muchu się chyba musimy pozbyć, więc palik rozmontuję. Jak będę umiała, bo zmontować go nie było problemem. Problemem jest go rozmontować. Nie da się. Ten mech jest za suchy. Nie wiem, jak ja to zrobię. Naprawdę nie mam pojęcia, słuchajcie. A nie chcę ciąć tego palika, bo ten palik jest mi potrzebny. A ona jeszcze, słuchajcie, w górę się wrosła. Co za małpa. Dobra, będziemy skubać. No co zrobię? Dobra, wyjęłam ten korzeń, co poszedł w górę. Tylko ja nie wyobrażam sobie, jak ja to wyjmę. Tutaj. Chyba to naprawdę będę musiała rozciąć, bo szkoda mi. Zobaczcie, jakie ona sobie korzeniska porobiła. No jak głupia. Chyba, że to nie są tylko jej korzenie, tylko jeszcze jakieś korzenie tego filodendrona, co wyjęłam. Zaraz zobaczymy. No, trudno, będę musiała przeciąć chyba ten palik, no bo to będzie bezpieczniejsze niż wyciąganie teraz takiej kiści korzeni przez tą dziurkę. To się nie uda. Tak, to są chyba raczej tylko jej korzenie. Coś mi się wydaje. No.
Dobra, tniemy palik. Trudno. Nie mam wyboru. O matko, jaki ten palik jest twardy. Dobra, oswobodziłam ją małpę. Palik idzie sobie na bok. To idzie wszystko do śmieci. A tu jest moja monstera. Razem ze swoim ceramiskiem. No trochę go nabrudziłam. Tu mam jakąś toniczkę starą, więc do niej ten ceramis na razie przesypiemy. Tyle, ile uda się zebrać. A potem będę siedziała jak kopciuszek i przebierała ceramis od Pumeksu, lawy i nie pamiętam trzecie, i zeolitu. O. No i teraz wyciągamy pannę z tych kubeczków. Mam nadzieję, że tu będzie prościej. No, tutaj to w ogóle nie było problemu. Gorzej będzie z tym kubeczkiem, bo ten kubeczek no jest taki jaki jest, ale ona tutaj ma dużo gorszej kondycji korzenie niż te w suchym podłożu. Dobra, to się nie ma co pierdzielić, też ten kubeczek rozcinamy. Szkoda czasu. Ojejka, ja znowu ten ceramis wysypuję. Ja jestem naprawdę jakaś nieogarnięta. Dobra, najpierw go wysypiemy, tyle ile się da. Dobra, tu muszę jeszcze dociąć. Dobra, urwałam korzenia, ale tylko jednego chyba, więc nie ma tragedii. Odepniemy jej też badylka, bo on nam jest niepotrzebny. To był badylek bambusowy, który już się raczej do niczego nie nadaje, bo tu początek jego no jest czarny, reszta jest w miarę twarda. O, do tego momentu jest twarda, tutaj jest mięciutkie. Więc nie wiem, może utnę i do jakiejś mniejszej rośliny włożę, może wyrzucę, pomyślę. Ten ceramis zabieramy. A reszta zostaje tu. Bo ja teraz będę musiała obczyścić ją. Żeby nie miała mchu, bo ja nie chcę, żeby miała mech. No i muszę poobcinać te stare korzeniska. Takie suchotki, co są. Tu nie będziemy nic obcinali. Tu korzenie są w miarę ok. Więc może nie będziemy tego ruszać. Tu jest korzeń do obcięcia. Taki suchotek. O, nawet dobrze. I jeszcze gdzieś widziałam jeden kawałek do obcięcia, ale nie wiem już gdzie. Więc w razie czego później się go utnie. Dobrze, tu wyciągam takie te czarne kawałki, które są, bo widzę, że jednak jakieś tam korzonki na czarno są. O, tu z tej strony. Zobaczcie. I tego się pozbędziemy. Bo skoro ją już tak wyjęłam z podłoża i tak, to nie ma potrzeby, żeby ona miała to w sobie. No jednak urwałam te korzenie trochę.
No trudno. Mam nadzieję, że jej to za bardzo nie zaszkodzi. Te by się przydało obczyścić, słuchajcie, z mchu, no ale ten mech jest suchusieńki. Ja nie wiem, czy dam radę go wyskubać. Nawet ja nie wiem, czy dam radę go wyskubać. Chociaż jak wiecie, ja uwielbiam skubać mech. No ale tutaj to będzie trochę trudno. No, strasznie przesechł tutaj. No właśnie, już urwałam korzonka. Więc zobaczymy. Jeszcze dajcie mi minutkę. Dobra, tu rozplątałam w miarę te korzonki. Może samo pospada co nieco. To jest, słuchajcie, ten korzeń, co się wrósł w drugi kubek do filodendrona. No po prostu jak głupia. Widać, że dawno nie zaglądałam do swoich roślin. Już to nie powstało w miesiąc. Dobra, rozplątałam tyle o ile. No i co? Tak one się prezentują, te korzenie. To jest ten, co był wrośnięty w drugi kubek, a to jest ten podstawowy korzeń. No i słuchajcie, ja się zastanawiam cały czas, czy by jej nie uciąć tutaj w tym miejscu. I żeby były z tego dwie rośliny. Bardzo mnie to korci. Ale z drugiej strony, no nie wiem, czy to jest sens. No bo ona jednak jest dosyć duża już, nie? I szkoda jej. Więc się zastanawiam. Myślę, że dzisiaj to ją na pewno posadzę tak jak jest. A Was bardzo proszę, żebyście mi napisali w komentarzu, co byście zrobili na moim miejscu. I nie jest wykluczone, że ja właśnie zrobię to, co mi zasugerujecie. Bo Wy wiecie, że ja lubię ciąć rośliny. A w ogóle Wam nie powiedziałam, że to jest ta monstera. Ja poszukam, może mi się uda znaleźć gdzieś w tam odmętach mojego dysku twardego zdjęcie tej monstery, jak ona do mnie trafiła. Był taki moment, chyba 2 lata temu, w Obi były takie maleńkie te monstery, tam po 200 chyba 9 zł. No i ja wtedy tego maluszka kupiłam. Postaram się naprawdę poszukać tego zdjęcia i zobaczcie, jak ona urosła. Mimo że ja naprawdę miałam ją totalnie nie wiadomo gdzie. No i musicie przyznać, że jest całkiem ładnie wybarwiona, nie? No. Dlatego chcę ją uratować. Nie chcę się jej pozbyć. Chcę mieć z monster 2 takie potężne, naprawdę potężne krzaczory. W jednej dużej doniczce chcę mieć monsterę variegatę, a w drugiej właśnie chcę mieć tajki. Bo oprócz tych 2 to ja jeszcze mam kolejne 3 tajki, ale to na nie kiedyś przyjdzie czas, jak będę Wam je pokazywała. Znaczy już je Wam pokazywałam. Ale jak będę je przesadzała, to pokażę je po raz kolejny, bo one jeszcze cały czas, słuchajcie, rosną w ziemi. I jeszcze trochę żyją. Och, tutaj nazrywałam dużo już teraz korzeni. Tym międoleniem. Nie, dobra, to już wcześniej musiałam pozrywać, bo teraz je tylko wyciągam. Już się wystraszyłam, że pourywałam je teraz, jak z Wami gadałam. No to nie, to jednak całkiem sporo tych korzeni naurywałam. Dobra, już więcej jej nie ruszam, żeby jej dalej wiecie, całkiem z korzeni nie ogołocić. Odkładam ją i za moment wracam. Dobra, moi kochani, przestawiłam troszeczkę kamerę, żebyście lepiej widzieli, żeby mi było też łatwiej, żebym nie musiała pilnować, czy widzicie, czy nie. I co teraz zrobimy? Ta monstera, jak widzicie, już jest całkiem oswobodzona. Ja sprzątnęłam sobie też na tacce i one we dwie pójdą tu z palikiem. Niestety tu mam doniczkę dużą, ale nie mam do niej odpowiedniej osłonki, więc na razie będzie w przepytnym, pięknym wiaderku po kapuście kiszonej z marchewką. Potem w wolnej chwili spróbuję domyć tą etykietę. Mam nadzieję, że mi się uda. A jak mi się nie uda, to i tak planuję w przyszłym tygodniu podjechać po doniczki i osłonki, to wtedy kupię odpowiednią osłonkę do tego. No ale na razie musi być w tym, żeby po prostu
no w czymś stała, tak żebym mogła ją w czymś trzymać. No i teraz, moi kochani, bierzemy się za tą piękność. Tą dużą. Tu sobie wezmę. A, ta to jest z festiwalu roślin. Nawet nie pamiętałam. No ona jeszcze trochę wody ma. Ale tej będziemy musieli też pozbyć się wody. Stawimy sobie. No i ona tak się prezentuje. Takie ma korzonki. Troszkę tych korzonków będzie do usunięcia. No ale tak, muszę ją odpiąć teraz od palika. Wyjąć z tej doniczki. Wszystko przyłożymy do tej większej. No i zasypiemy podłożem. I mam nadzieję, że będzie jej dobrze. Tu palik jest dosyć krótki, ale na szczęście te paliki można przedłużać, więc w momencie, kiedy obie monstery, albo przynajmniej jedna z nich będzie tej wielkości, że już ten palik będzie wymagał zmiany, no to i po prostu go zmienię, tak? Na ten moment nie ma takiej potrzeby. Gdzie jest ten? O, tu jest. I co? I myślę, że to będziemy pomału wyciągać, nie? Tu jest palik. I jego zostawimy, bo on będzie mi potrzebny. A to wysypiemy, ja zobaczę, jak to wygląda. Tej doniczki wolałabym nie ciąć, bo przyda mi się akurat do czegoś innego. Bo akurat nie mam tej wielkości doniczek, ale obawiam się, że to też chyba będzie raczej mało realne, biorąc pod uwagę korzenie. No ale cóż, spróbujemy. Spróbujemy uratować i korzenie, i doniczkę. Więc jeżeli film będzie trwał bardzo długo, no to sorki. Będzie można przewinąć. Ale będę chciała jedno i drugie mieć. Chociaż tu już widzę, że jest za mała dziura na korzonek. Ten korzonek musiał wejść w taką malutką dziurkę. I tak już zobaczcie, ile korzeni podpadało. I to teraz. Pourywałam je. A jeszcze nic nie robiłam. No i obie te monstery, tak jak tutaj widzicie, trafią do takiego grubego gruzu. Tego największego, jaki jest, czyli 10 na 18. Ponieważ to są ciężkie rośliny i one muszą być mocno ustabilizowane. I tylko ten gruz daje taką dobrą stabilizację. No i przy okazji dobrą wentylację w korzeniach. Aż się boję, nie wiem jak to zrobić, słuchajcie. No, urwałam następnego. Czuję, że ja je porwę. Nie, to chyba nie da się tak. Mam ochotę ją wyszarpać, słuchajcie, w całości. Żeby nie miała tylu korzeni. Bo mnie to wkurza. Ja nawet tej doniczki to nie potnę, bo to jest ta doniczka z takiego ciężkiego plastiku. Nie wiem, jak ja to mam zrobić. Dobra, będziemy pomalutku wyciągać ten deseń. No co zrobisz? I wychodzi tyle, ile się da. Będziecie mieli ciekawe też odgłosy, jakieś jęki, stęki. No przepraszam Was bardzo, ale muszę sobie powzdychać trochę. Bo naprawdę trudna praca przede mną. O, tu mi się udało. Prawie. Muszę zrobić większą szparę im. Och, już go urwałam. Mordę jeża, no. Wiedziałam, że to tak się skończy. Tego nie urwałam jeszcze, dobrze. Ten urwany. I przekręcamy ją, koleżankę, dalej.
Dobra, wyjęłam. Trochę pourywałam, no ale trudno. I takiej dużo jeszcze zostało. I tu Wam chciałam coś pokazać. Zobaczcie. To jest moje doczyszczenie korzeni i z ziemi. Widzicie? One są całe tutaj jeszcze w ziemi. W ogóle ich nie doczyściłam jakoś specjalnie, bo mi się nie chciało. Ja po prostu, tak jak zawsze Wam powtarzam, wychodzę z założenia czasem mniej znaczy więcej. I wolałam nie stracić tej monstery poprzez zbyt dokładne wyczyszczenie korzeni, niż poniszczyć jej korzenie i nie wiedzieć, czy ona mi w ogóle będzie rosła. A tym bardziej, że to była moja, druga monstera w hydroponice, dlatego, że pierwsza to była ta, którą przed chwilą wyciągałam, ale że to był maluszek i wsadziłam go ją do ceramisu, to się w ogóle nie martwiłam, bo do ceramisu nie trzeba aż tak bardzo dokładnie czyścić korzeni. Natomiast tutaj one szły do lechuzy, no i tutaj miałam Pietra, powiem Wam. No ale doszłam do wniosku, że spróbujemy. Skoro innym roślinom nie muszę tak bardzo dokładnie do lechuzy czyścić korzonków, to może i jej nie będę musiała. No i się okazuje, że nie będę musiała. Ale powtórzę to po raz kolejny. Jeżeli Wy tak chcecie robić, to robicie to, owszem, ale pamiętajcie na własną odpowiedzialność. Bo ja za każdym razem, jeżeli coś robię z rośliną, podkreślam, za każdym razem liczę się z tym, że ta roślina mi po prostu nie przeżyje, bo to jest tylko żywy organizm, tak? I może strzelić focha, może coś jej się nie spodobać, no różnie to może być. Więc żeby potem do mnie nikt nie powiedział, że bo Iza powiedziała. Bo Iza tak zrobiła. Tak, Iza tak powiedziała, Iza tak zrobiła, bo Iza się liczy z konsekwencjami. A jeżeli boicie się o roślinę, no to proponuję Wam robić to dokładnie tak, jak robiliście do tej pory, jeżeli Wam to wychodziło. Mi po prostu się nie chce, ja z lenistwa już przestałam pewne rzeczy robić. Dużo mam tych roślin, jakbym miała nad każdą się tak trząchać, jak na początku, to powiem Wam, żeby mi chyba czasu na nic nie starczało. Dobra, chyba więcej też nie będę jej tych zgniłków wyciągała, bo nie ma potrzeby takiej. Dostaną sęsizm. Wyciągnę tylko to, co sięgam ręką, ale tutaj w środku jeszcze widzę, że jest trochę takich podgniłych. Ale jednocześnie obok tych podgniłych wychodzą też dobre, więc chyba nic jej nie jest. Ach, jej. Powiem Wam, że plan był zupełnie inny na tą monsterę. Znaczy one miały być połączone w efekcie końcowym, ale ponieważ to jest szczyt, jak gdyby ze szczytu rośnie ta roślina, to z tej chciałam uciąć szczyt i z tych pozostałych 3, które jeszcze mam, też chciałam uciąć szczyty i dopiero wszystkie 5 szczytów włożyć razem. Tak, żeby mieć gęstą, taką naprawdę gęstego krzaczora. No, ale wyszło na razie tak, jak wyszło. Więc najpierw te 2 się będą musiały ze sobą zaprzyjaźnić, a potem im dołożę jeszcze 3 koleżanki. Trudno. No zobaczcie, jaką ona ma plątaninę tutaj też korzeni. O, tutaj jeszcze jest trochę zgniłków. No tym razem nie będziecie nic widzieli, ale no niestety tutaj muszę ja widzieć. Jak wyciągam, żeby jej krzywdy nie zrobić. Przy okazji troszkę je rozprostujemy może, jak się da, bo ona widać, że miała już ciasno w tej doniczce. To jak się je rozprostuje, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł rozprostowywać je. Bo może takie skręcone będzie łatwiej je upchnąć jednak. Zaraz się okaże, że mam doniczkę jeszcze za małą. No ale trudno. Będą musiały rosnąć na razie w takiej, jaka jest. Nic na to nie poradzę. Najwyżej korzenie je obetnę. I trudno. Ma bardzo duży system korzeniowy, więc nie musi ich wszystkich mieć. Jak się je obetnie, to odrosną. O. To chyba wszystko było zerwane, bo to schodzi po prostu. O.
ciągnę, tylko musiałam to porozrywać. W ogóle ja nie używam siły do tego, to po prostu samo schodzi. Dobra, chyba wszystko. No i dobra. Ją też odkładam na bok. Sprzątam i widzimy się za moment. No dobra, moi kochani, sprzątnęłam tackę. I teraz wezmę doniczkę. To sobie włożę na razie tu na chwilę. Niech stoi. I najpierw przymocujemy palik. Ale nie przymocujemy go tak nisko, tylko trochę wyżej. Najpierw więc nasypię sobie tego grubego gruzu. On częściowo i tak się pewnie wysypie, ale to nic. Sadzimy go z powrotem. Widzicie? Niby gruz mały, a jednak dużego też tutaj jest trochę. Myślę, że jeszcze troszkę dam. Jego nawet tą łopatką, słuchajcie. Jego tą łopatką nawet jest ciężko nabrać. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Dobrze, teraz pójdzie palik. Mniej więcej na środku, żeby to było. I trochę palik przysypiemy. Jeszcze troszeczkę, dobra. Jest. I korzenie muszą się w tej przestrzeni zmieścić. Ja jej tak na początku trochę upchnę, jak zawsze, ale one potem, wiecie, same się rozprostują. Bo to tak zawsze bywa. Coś mi się wbiło w rękę. I oko mnie swędzi. Ja nie mogę. Dobra. I zaczniemy najpierw od tej monstery, która była od samego początku na stole. I ona idzie jako pierwsza. Muszę ją jakoś tutaj włożyć. Już się badylek przechylił. Niestety. Muszą ci korzonki tu starczyć. O, tak ją muszę troszkę włożyć. Złap się tu korzeniem. Dobra. I chyba ją muszę od razu przyłapać, wiecie? Tyle o ile chociaż, żeby ona mi się nie przewracała. Potem poprawimy to upięcie, ale na razie musi tak być. Dobra. I ona jest tutaj przyczepiona. I teraz wkładam tą drugą monsterę. Przekręcę tak, żebyście wy coś widzieli, bo to tak nie może być, żebym tylko ja widziała. Dobrze. Tu jest w miarę ok. Powinnam suszki pościągać, póki ją miałam rozpiętą, no ale zapomniałam. No i co? Teraz jej ściągać? Dobra, może później pościągam, jak coś się uda tutaj zerwać. No coś widzę, że się daje. Trochę po omacku to robię. Ale robię. Dobra. Już się cała zgrzałam. No i teraz ta wchodzi. No i badylka wyjęłam całkiem. Ależ ja jestem zdolna. Tutaj muszę się dać tak złapać. Ten korzonek pójdzie sobie tu, bo skoro on sobie wrastał, to niech sobie wrasta dalej. O. I one będą, tak jak mówię, trochę ugniecione. Teraz tą muszę jeszcze przypiąć. Nie wiem tylko, czy mi się uda je obie objąć.
Pewnie nie. No, nie da się. Dobra, może tak. Proszę Cię na moment, kochana, no. Ja Cię potem ułożę inaczej, będzie Ci wygodniej. Naprawdę, laleńko. Dziękuję. Ja zaraz Ci wszystko zrobię tak, że będziesz zachwycona. Zobaczysz. Te korzonki sobie poukładamy. Troszkę. Żeby one sobie tak były. O, tak to wygląda z tej strony. Tu wygląda nieciekawie, bo tutaj ten korzeń się trochę inaczej ułożył niż ja chciałam, ale upchniemy go. One są na szczęście giętkie, więc nic im się nie stanie. No i co? I teraz mogę ją zasypywać już. No to wychodzi. Nie będę jej ruszała tak jak zawsze ruszam kwiatami, bo po prostu jest mi ciężko. A ta doniczka też nie będzie mało ważyła. Więc ją tylko poopłukuję. Mam nadzieję, że co ma spaść, to spadnie. Nie wiem, czy tej jednej za głęboko nie posadziłam. No ale to się okaże za jakiś czas. To muszę tutaj trochę kamulcy dać. No tu mi korzonek wylazł mały. Chyba troszeczkę za głęboko je wsadziłam, no ale trudno. Muszą sobie poradzić. Skoro one mi dały trudne warunki do przesadzania, to i ja im dam trudne warunki do rośnięcia. Jak chcą być gwiazdami kanału, to niestety muszą rosnąć tak jak jest. Prawda, dziewczyny? No właśnie. Dobra. I tu wsypiemy to małe, co mi się wysypało wszystko. Niech sobie też leży. A co? Już nie będę tego wyrzucała wszystkiego. No i tak, ja dzisiaj na pewno tej monstery nie podleję, bo boję się, że te korzenie jednak były trochę, słuchajcie, zdewastowane. Tak patrzę, czy mam jakiegoś badylka. Mam takiego. Spróbuję tym badylkiem troszkę tutaj dotknąć. Jednak, żeby te kamienie jak najbardziej zeszły w dół. Och, lecą. Właśnie mi do kapcia jeden wpadł. Prawda, że to by było fajne, jakby tutaj miała jeszcze jedną i tu jeszcze jedną? Super by to wyglądało. Już by była taka fajna, wielka roślinka. No dobra, tu trochę tych przestrzeni zostanie takich pustych. No ale ja już naprawdę nie chcę za specjalnie tam pchać, bo się troszkę boję, żeby ich nie poniszczyć całkiem. Dobra, tyle o ile upchałam. Więcej nie będę nic robiła. Dosypię im jeszcze troszkę tego gruzu. No i czuję, że jak będę chciała posadzić następne monstery, to muszę kupić gruzu, bo już tego dużego to praktycznie mi zostało pół wiaderka. Więc jak będę chciała do tego dosadzić jeszcze 3 szczyty, to będę musiała mieć dużo większą doniczkę.
Jeszcze jak do tego dojdą teraz te monstery wariegaty, 3 czy 4 szczyty, to będzie jeszcze więcej, więc mi nie starczy. A ja tak naprawdę tylko do tych wielkich roślin używam tego dużego gruzu, do wielkich doniczek. No i jeszcze używam, w tej takiej wielkiej doniczce, w takim dużym gruzie mam jeszcze alokazję Lucky One. I nie pamiętam, chyba małpki jeszcze mam w tym i skrzydło kwiata jednego, ale nie jestem pewna. Tutaj się zrobiła taka kieszeń straszna. Bo tu się boję, że będę waliła. O, udało się. Dobra. Dobra. Zobaczymy, czy dam radę. Dałam radę. Troszkę podnieść. Tu się nazbierało śmieci w międzyczasie. Dobra. Zaraz. O Jezus, jakie to jest ciężkie. Ach, miałam was, dziewczyny, upiąć, ale to za chwilę. Za chwilę was upnę, poczekajcie. A jeszcze weźmiemy to, wrzucimy. No i dobra, i teraz tutaj porozpinamy i przypniemy was ładnie. Tak jak obiecałam. I ta jest ładnie przypięta. A tą by się przydało, no źle ją posadziłam. Ale nie miałam jak jej posadzić, bo ona mi rośnie, słuchajcie, zobaczcie. Taka jest wykrzywiona, muszę ją tak tutaj teraz przyłapać. A może tak? I ona sobie tutaj ten... Chyba jej, słuchajcie, zdewastowałam korzonek powietrzny. No. Tak ją chyba będę musiała przypiąć. Żeby ona tego palika... Coś miała z tego palika. Ojejciu, jejciu, jejciu, jakie to jest wszystko skomplikowane. Nie miała baba kłopotu, to se cholera rośliny zaczęła hodować. No i teraz nie wie, jak ma je upiąć. Znaczy wiem, na pewno mocno. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Niech sobie będzie ta tak. Przepraszam was bardzo. A ta niech sobie będzie tak. No może ja ją w ogóle... Mogłam je obie razem spiąć. O. Dobra, będą spięte tak. Tamta będzie podwójnie spięta. Trudno. I muszę ją teraz postawić tak. Bo ta mi leci, widzicie? Ta mi leci w tą stronę. Zresztą wszystkie mi lecą w tą stronę. Więc teraz muszę je postawić tak, żeby tą stroną stały w stronę, nie wiem, może okna? Bo one stoją, słuchajcie, tak, z lewej strony mają lampę, z prawej strony mają lampę, z tej strony nie mają nic, a z tej strony mają okno południowo-zachodnie. I chyba takie właśnie postawię, że ta strona, która jest najbardziej, w którą są przechylone, pójdą na tą stronę, co nie ma nic. A tutaj boki będą doświetlane lampami, a tył będzie oknem. I może takim będzie dobrze. Zobaczymy. Tylko jak ja będę teraz nagrywała, mając takie badyle na stole? Nie wiem. Zastanawiam się. I w ogóle to chciałam wam powiedzieć, że tu już czuć nowy listek, już nowy ząbek jest i chyba tutaj też dobrze. Tak, i tutaj też już czuć. Już też jest nowy ząbek. To właściwie tą to źle przypięłam, bo ona powinna być w takim razie przypięta tu wyżej. Skoro ona tutaj puszcza liście, to muszę ją przypiąć o tak. O. Ja tą przypięłam, a ta też sobie rośnie tak. No i dobrze. Troszkę ją przesunę, tą też. Może uda się ją jakoś troszkę naprostować chociaż. Nie wiem. Ja ją powinnam w ogóle posadzić w drugą mańkę, wiecie? Tą częścią chyba ona powinna przylegać do badylka. Tak mi się wydaje. I wtedy ona tu jest tak lekko wygięta i ona by się przytuliła.
No ale dobra, nie będę już jej przesadzała teraz, już mi się nie chce. Zmienię to ułożenie jej w momencie, kiedy będę dosadzała kolejne szczyty. Kiedy ją będę po prostu przesadzała. Zobaczymy, może ona jakoś się inaczej przekręci, jak tak będzie stała. Nie wiem. Się okaże. Ach, coś mi cały czas tu nie pasuje. Muszę standardowo suszków troszkę uskubać, ale chyba nie za dużo się da. No. Bo teraz to ona już jest przypięta, już jest ciężko. Trzeba było to robić, jak była odpięta. Dobra, oderwałam troszkę tych suchotników. No i cudownie. Dobra. No i słuchajcie, tak to się prezentuje. Pokażę Wam na razie sam dół. O. Tak, zdecydowanie powinnam posadzić ją o tą częścią do badylka. No ale trudno. Posadziłam tak, jak posadziłam. Stawiam ją teraz na miejsce. Za chwilę Wam jeszcze zrobię widok z lotu ptaka. No i to by było w dzisiejszym filmie na tyle. Tak więc do zobaczenia w kolejnym filmiku. I jak chcecie zobaczyć, jak ona wygląda od góry, to poczekajcie chwilunię. Pa!